Witam serdecznie, cześć Wam. Dzisiejsza bajka ma tytuł Rozliczenie przeszłości. W dużym królestwie było wiele pałaców. W jednym z nich mieszkała księżniczka, przepiękna księżniczka, razem ze swoją wspaniałą rodziną. Księżniczka od maleńkości lubiła się bawić w teatr. Każdego dnia udawała, że jest kimś innym. To była krasnalem, to znowu była elfem, to była doradcą, to królem, królową. Bawiła tym wszystkich w książęcej rodzinie. A gdy dorosła, pewnego dnia stanęła przed rodzicami i rzekła: Mamo, tato, chcę być aktorką. Ależ córko, ty jesteś księżniczką. Bycie aktorem to zupełnie inny stan. Ty jesteś księżniczką. Trzeba, żebyś żyła jak księżniczka. Jesteś nauczona wszystkich manier i życia w tym stanie. Mamo, tato, od maleńka żeście mi pozwalali bawić się w teatr. Właściwie on zapadł też tak w moją duszę. Chcę być aktorką. Rodzice tłumaczyli córce tydzień, 2, 3, ale ona ciągle się upierała, że chce zostać aktorką. W końcu spasowali. Skoro chcesz, rzekł książę ojciec księżniczki, to proszę cię, idź, próbuj na deskach teatru swoich sił. I księżniczka, mając też błogosławieństwo rodziców, poszła do jednego z teatrów. Dyrektor teatru zobaczył: piękna dziewczyna, pięknie ubrana, nawet w strój księżniczki. To od razu było można postawić na scenie, ale zrobił jej egzamin. Na egzaminie poszło wszystko dobrze, więc obsadził ją w jednej roli. W takim sobie przedstawieniu, bo to był taki niższej klasy teatr. Księżniczka pięknie wygrała swoją rolę. Brawa dostała. Więc była w tym teatrze 2 lata i pomyślała, że może iść do innego teatru. Więc znowu udała się do takiego lepszej już klasy teatru. Tam również miała przesłuchanie i również została przyjęta i również grała i wygrała mnóstwo różnych ról, ale ciągle podawała się za aktorkę i mówiła, że jest aktorką. Wprawdzie była nią coraz lepszą, ale jednak aktorką. Pewnego dnia na widowni zaczęto gwizdać. A to już był takiej wyższej klasy teatr. Gwizdano i gwizdano, wtedy gdy już ona się kłaniała na zakończenie całego spektaklu. Zrobiło jej się tak jakoś nieswojo. Dziwnie się poczuła. Pomyślała nawet, właściwie to na kogo oni gwiżdżą, no bo jeszcze było wokół niej kłaniających się kilkunastu
aktorów i aktorek. Ale ona czuła, że ten gwizd był dla niej. Od tego czasu, co jakiś czas, na widowni pojawiał się ktoś, kto gwizdał. Wyglądało na to, że to ta sama osoba, bo gwizd był praktycznie zawsze taki sam. Aktorzy i aktorki rozmawiali za kulisami. Któż to taki? Co on tu robi? I chciano go nawet złapać, wyprowadzić jako takiego, który zakłócał spokój, ale nikt nie wiedział, kto to taki. Wyglądało na to, że szybko uciekał, albo się skrył, albo przestawał wręcz pokazywać się na oczy, czy gwizdać. Tak się działo wiele lat, aż pewnego dnia za kulisy do garderoby przyszedł taki około 40 lat mężczyzna. Zapukał do księżniczki. Księżniczka otworzyła, a on rzekł: przepraszam cię, to ja gwizdałem. Nawet nie wiem dlaczego. Po prostu jak się pojawiałaś, przychodziło mi do głowy, że mam cię wygwizdać. I gwizdałem. Wiem, że jesteś dobra w tym, co robisz. Masz w małym paluszku bycie aktorką, ale ja nie wiadomo dlaczego gwizdałem. Przepraszam cię. Proszę, rzekła księżniczka, skoro przyszedłeś mnie przeprosić i nawet nie wiesz, dlaczego gwizdałeś, przebaczam ci. Przebaczam. No i człowiek odszedł. Ale za tydzień znowu, gdy występowała, ktoś gwizdał. Gwizdał i gwizdał, tym razem był to inny gwizd. Księżniczka znowu to wzięła do swojego serca. Nie wiadomo, coś czuję, że to jednak o mnie chodzi, rzekła. I znowu ktoś przychodził, drugi, trzeci, piąty, 10 raz i ciągle wygwizdywał. A ona czuła, że ją. Ale jakoś nikt nie przychodził jej przeprosić. Nikt. Pewnego dnia, gdy położyła się wieczorem do łóżka, przyśnił się jej Krasnal. Krasnal spojrzał na księżniczkę i rzekł: tym razem brak możliwości, żeby ktokolwiek przyszedł cię przeprosić. A ona w tym śnie zapytała: Krasnalu, dlaczego? Bo powiem ci szczerze, kiedyś ty tak gwizdałaś. Dla zabawy, dla jaj, dla humoru. Po prostu. Byłaś niewychowana. I teraz zdarzyło ci się to samo w twoim życiu. I jak się czułaś? Okropnie, rzekła księżniczka. Okropnie. Było mi przykro, smutno. Nie wiedziałam, o co chodzi. Wiedziałam, że dobrze gram, bo ciągle mi przecież dyrektor teatru dawał najlepsze role. Byłam ceniona, miałam mnóstwo fanów. Przychodziło na mnie wiele osób i do dzisiaj też przychodzi. O co chodzi? Dlaczego ja się tak kiedyś zachowałam? Dlaczego teraz te osoby przyszły i tak mnie wyśmiewały? No, dlatego właśnie, że Krasnal.
Co dajesz, to otrzymujesz. Ojej, wiesz, warto się zawczasu zastanowić nad tym, co dajesz. Czy warto się tak zachować, ponieważ to, co dasz, to otrzymasz. Dzisiaj to już wiem. Ale kiedy ja się rozliczę z tą przeszłością? Czy jeszcze wiele razy będą gwizdać? Kiedy ja do końca to poczuję? Rzekła. Zobaczymy, powiedział krasnal i we śnie zniknął. Księżniczka się rano obudziła, przetarła oczy i zaczęła się zastanawiać. Dzisiaj występuję pierwszy raz w Królewskim Teatrze. Mam nadzieję, że tu nikt mnie nie wygwizda, nie wygwiżdżę. Nie wiem, jak mam się zachować i czy ze sceny mam zawołać przepraszam, że kiedyś to samo robiłam, kiedyś dawno, być może w poprzednich życiach, czy po prostu znosić to cierpliwie, aż ta karma wypełni się do końca. I taka trochę przestraszona weszła na scenę, ale jak wchodziła na scenę, to pryskał strach. Tylko spojrzała ukradkiem. Może ktoś będzie gwizdał? I raptem zobaczyła swojego ojca, matkę, którzy gotowi na zobaczenie jej, chociaż pierwszy raz byli na przedstawieniu, gotowi byli ją zobaczyć. O Boże, a jak teraz mnie wygwiżdżą? Zaczęła prawie że płakać. Zaczęły jej wargi drgać. Zaczęła chrząkać, połykać ślinę, martwić się, ale wzięła głęboki oddech i zaczęła mówić swoją rolę. A gdy przedstawienie się skończyło, król i królowa, jak pamiętacie, pierwszy raz występowała w Królewskim Teatrze, stali i zaczęli bić brawo. Wspaniale! Zawołał król. Dziękuję, dziękuję, rzekła księżniczka. Wspaniale! Król powtórzył, klaskając i nawet chrząkając, na znak tego, że robiła to bardzo dobrze. I wtedy w pierwszym rzędzie książę i księżna powiedzieli: popatrz, urodziłaś się w domu naszym. Poszłaś próbować swoich sił jako aktorka, a teraz jako ta aktorka jesteś prawdziwą księżniczką. Dziewczyna się zarumieniła. Łzy szczęścia spłynęły jej po policzkach i pomyślała: to fakt. Kochanych miałam rodziców i mam, pozwolili mi być tym, kim chciałam być. Rozliczyłam się z przeszłością, zniosłam te wszystkie upokorzenia, które były po drodze. A teraz wygląda na to, że już wszystko jest w porządku
Dziękuję Ci, życie. Dziękuję wszystkim, którzy się w moim życiu pojawili, żeby pomóc mi oczyścić moją przeszłość. Dziękuję, rzekła. Kurtyna spadła, a księżniczka stała bez ruchu, świadoma, że oczyściła do końca swoją przeszłość. Rozliczyła się z przeszłością. Dziękuję. Cześć Wam. Miłego wieczoru.